Jeszcze przed zmianą hamulca spojrzenie, jak wygląda fabryczne 276 mm w takim kole. Tu jest 18, 215, 45, 18. No mały jest ten hamulec, to trzeba przyznać. A zaraz na przebitce zobaczcie porównanie, jak wygląda 312. 100. Jestem właśnie po pomiarach drogi hamowania. Mamy 20 stopni. Lekko wieje, co widać po drzewach. Były dwie próby hamowania. Nachylenie 0,49%, niecałe 1% nachylenia drogi, więc powinno być w miarę realnie. I to jest pomiar na hamulcach 276 mm przód i 230 mm tył, czyli standardowy rozmiar dla Seata Arony, Skody Kamiq, Volkswagena T-Crossa, Volkswagena Taygo. Przygotowuję sobie właśnie zestaw przednich zacisków i tarcz hamulcowych 312. Osłony tarcz przykręcamy na 3 śruby. Śruby dokręcamy kluczem TX30 z mocą 12 Nm. Spróbuję to zrobić z Wami. Dokręcam. Śrubę mocującą tarczę hamulcową przykręcamy kluczem TX27. Tu jest akurat T27, ale to jest TX27 z mocą 8 Nm. Śrubę odpowietrzającą odkręcamy i dokręcamy kluczem nasadowym 11. Przy przykręcaniu warto przesmarować gwint Bremse Cylinder pastę. On dobrze współpracuje z płynem hamulcowym, czyli nie reaguje na niego. I dokręcamy momentem 10 Nm. Warto przy każdej wymianie klocków hamulcowych bądź też tarcz odkręcić, poluzować, nie będzie później problemu z zapiekaniem się go. Jeżeli chodzi o te śruby mocujące jarzmo do zacisku, to jest 35 Nm oraz śruby mocujące jarzmo do zwrotnicy, potężny moment 200 Nm potrzebujemy, żeby dokręcić, dlatego te śruby są dosyć solidne. Zasadniczo przy każdej wymianie, przy każdym demontażu powinny być nowe, natomiast zobaczcie, one są bardzo grube, bardzo potężne i one mają twardość 10,9. Oryginalne śruby nie są jakimś mega kosztem, natomiast warto się wyposażyć w nowy komplet. W zasadzie to wystarczy nam do montażu przedniego układu hamulcowego z Audi S1 albo z Polo GTI. Natomiast do odkręcenia zacisku od jarzma potrzebujemy do kontry płaski klucz 17 oraz na nasadce zamontowany Torx TX45. Tak jak wcześniej wspominałem, dokręcamy z mocą 35 Nm. Czyścimy wszystkie elementy, zwłaszcza tutaj te przylegające do klocka. Muszą być bezkorozyjne. Przy okazji dla estetyki trochę wyczyściliśmy. Teraz tutaj te prowadzące też czyścimy. Tutaj można zastosować suchy spray silikonowy na przykład. Nie używamy żadnej pasty miedzianej ani nic. I teraz zobaczmy, jak pracują te tłoczki. I on powinien swobodnie wracać. Ten trochę gorzej, a ten bardzo ładnie się cofa do samego końca.
Rozmontujemy je, po prostu pociąga się i się rozpinają. Wyczyścimy oraz przesmarujemy bez żadnego szorowania tam, żeby nie naruszyć gładkości tego czpienia, na którym to jeździ. No zobaczcie, tu pod spodem była pasta. No już się trochę tak się zużyła. Tam w środku, jak widzicie na gumce, tu gdzie ona nachodzi, żeby się wyostrzyło, tutaj jest sucho. Jedynie do środka się daje pastę. Tak więc tutaj jedynie tą uszczelkę, ten cylinderek wyczyścimy i montujemy na sucho. Natomiast czyścimy, suszymy z tej pasty i nakładamy świeżą pastę. Jedna strona zrobiona. Jeszcze taka uwaga odnośnie montażu tych prowadnic. Może się zdarzyć tak w niektórych systemach hamulcowych, że górna i dolna prowadnica są różne i nie można tego lekceważyć. Tak więc jedną prowadnicę wyciągamy i montujemy potem, a następnie kolejną. Żeby nie pomieszać kolejności, żeby nie pomieszać stron. Tak jak wspomniałem poprzednio, prowadnice są różne i tutaj tamta była cała stalowa z jednego elementu, a tutaj mamy dołożony taki, nie wiem, przeciwwagę z kompozytu jakiegoś, z jakiegoś plastiku. Nie możemy zignorować montażu góra-dół, tak więc róbmy to po kolei. Ja teraz przesmarowuję i składam ponownie po wyczyszczeniu. Po złożeniu wszystkiego do kupy, klucz dynamometryczny 35 Nm. Pamiętajcie o kontrze, bo się będzie prowadnica będzie się objeżdżać. Tak więc blokujemy sobie kluczem 17 i dajemy 35 Nm. Na koniec jeszcze wewnętrzny klocek ma taką strzałeczkę, a zewnętrzny jej nie posiada. No chyba nie można tego pomylić, co nie? Drugi zacisk zrobiony, wkładam klocki, dokręcamy śruby i w zasadzie cały zestaw idzie jutro do mechanika na montaż. Dam Wam pewną relację. Zobaczymy, ile czasu zajdzie. No więc tak wygląda układ hamulcowy 312 mm z przodu. Układ hamulcowy z firmy TRW. Zaczerpnięty z Audi S1 generacji GB. To jest akurat z egzemplarza z przełomu 2020-2021 roku. Musimy koniecznie wymienić zwrotnicę. To jest właśnie zwrotnica z Polo GTI Audi S1 i ona tu pasuje bez żadnych przeróbek. Cała reszta oprócz zwrotnicy jest przełożona z fabrycznej Arony 2022, czyli jak widzicie tutaj jest czujnik ABS-u, ESP i tak dalej. Przewody są też fabryczne, niestety są gumowe, nie są w stalowym oplocie. Końcówka drążka kierowniczego, łącznik stabilizatora, ten kompozytowy, twardy, oraz stworzeń zwrotnicy również jest fabryczny. Wystarczą nam zwrotnice oraz cały komplet układu hamulcowego. Prezentuje się dobrze. Klocek jest dużo większy, średnica tłoczka jest również dużo większa. Dodam jeszcze do tego, że piasta z łożyskiem może zostać ta, która była. I w zasadzie tyle. Więcej szczegółów niestety tego zestawu sam nie montowałem, bo nie mam warunków, nie mam prasy, żeby przełożyć łożysko. Tu akurat było zakładane nowe łożysko, natomiast żeby je wprasować potrzebna jest praska. Chciałem, żeby to było zrobione dobrze, dlatego oddałem to do firmy
a do Was tylko taki szybki przestrzał, jak to wygląda. Tarcza kotwiczna fabrycznie jest czarna, ja ją jeszcze dolakierowałem, jak widzicie przy montażu lakier taki w sprayu w puszce niestety się obił, to było podkładowane i malowane na srebrną farbę antykorozyjną. Tarcze praktycznie zero przebiegu, klocki również i w zasadzie tyle. Tak więc da się, można montować. Montujcie śmiało, nie krępujcie się. Jestem ciekawy, kto włoży szybciej jakiś dużo większy zestaw hamulcowy do Arony. Pomiar hamowania ze 100 km na godzinę. Zamontowane hamulce 312 mm z przodu. 100 meter. Wynik 48. Hamulce zimne. Pomiar numer 2. Hamulce ciepłe. 100. Wynik 40,6. Dystans 50 metrów. Pomiary na hamulcach 312 mm przód, bez kodowania. Mamy zamontowane hamulce 312 mm. Teraz będziemy potrzebowali zakodować pompę ABS-u. W tym celu podłączamy sobie urządzenie OBD11 pod nasz samochód. Zapłon, ręczny zaciągnięty, otworzona maska. Ok, wchodzimy w jednostki sterujące. Mamy tutaj elektronikę hamulców, moduł 03. Następnie bierzemy sobie dostęp bezpieczeństwa, pojawiają nam się loginy. Użyjemy tego 20103. Kod loginu zaakceptowany, wywaliło nam lane assist, nieważne. I wchodzimy w długie kodowanie. Nowość u mnie na kanale, bo tutaj są na bajtach i bitach dane. I do przedniego układu hamulcowego potrzebujemy bajt 4 oraz bajt 10. Fabrycznie w Aronie bajt 4 to jest 3D zakodowany w opisie heksagonalnym oraz BC w bajcie 10. Czym one się różnią? One są kodowane parami i one są lustrzanym odbiciem. Zobaczcie na przykładzie tutaj. Ja pokazuję palcem tu, Wam się pokazuje tu, żebyście wiedzieli też, gdzie ja klikam, bo nieraz jest taka wątpliwość, gdzie on kliknął, bo się zmienia ekran, prawda? A zobaczcie, tu są, to jest bajt 10. Pierwsze dwie mamy wolne, później mamy 4 zajęte, wolne, zajęte. Wracamy do 4 bajtu. Dlaczego mówię lustro? I patrzcie. I patrzymy teraz nie od góry, tylko od dołu. 2 wolne, 4 zajęte, puste i zajęte. Czyli lustrzane odbicie tych dwóch kodowań, tych dwóch bajtów. I powiem tak, jest pewna zależność. 312 występowało tylko w Audi S1 dwulitrowym oraz występowało w Polo GTI. I tam kodowania są różne. Ja mam układ hamulcowy z Audi S1 i kodowanie dla bajtu 4 heksagonalnie powinno mieć oznaczenie 55, a dla bajtu 10 AA. Natomiast różnią się te dwa samochody, Audi i Arona, różnią się rozłożeniem mas. Ogólnie nawet masą prawdopodobnie też się różnią. Dlatego kodowanie jest częściowo połączeniem wagi, zostaje waga Arony w kodowaniu tego bajtu 4 i 10 oraz zostają przypisane parametry do zacisków hamulcowych 312 wzięte z Audi. I dlatego naszym celem jest uzyskanie w bajcie 4 pozycji heksagonalnej 5D, a nie 3D, a w bajcie 10 pozycji BA zamiast pozycji BC. Tak więc, żeby uzyskać w bajcie 4 pozycję 5D, musimy mieć następujące kodowanie. Żeby uzyskać heksagonalne kodowanie 5D, musimy sobie ustalić jedną rzecz.
Tutaj są ponumerowane bity 0, 1, 2, 3, ale ja będę mówił pierwszy, drugi, trzeci, ok? Czyli tak naprawdę 7 będzie 8, na 7 będę mówił 8, na 0 będę mówił pierwszy. To jest jaśniej wtedy oznaczyć. I tak, pierwszy mamy zajęty, drugi wolny, trzeci, czwarty, piąty będziemy mieli zajęty, 6 mamy wolny, 7 mamy zajęty i 8 mamy wolny. Uzyskujemy numerację heksagonalną 5D. Nie możemy jeszcze dać zapisz, bo musimy zmienić kodowanie. Musimy zmienić kodowanie w bajcie 10. I tutaj z BC musimy zmienić kodowanie na BA. W tym celu musimy uzyskać następujące kodowanie. 0 bit wolny, pierwszy bit zajęty, drugi bit wolny, potem 3, 4, 5 zajęte, 6 wolny, 7 zajęty. Wychodzi nam kodowanie BA. Następnie naciskamy zakoduj. Kodowanie przyjęte. Zobaczcie, lane zniknął. Wszelkie ustawienia zostały zapisane. I teraz mamy zakodowany układ hamulcowy 312 mm. Tak jak w Audi S1, pompa działa jak w Audi S1, natomiast ABS ma podane nadal wagi oraz rozłożenie masy dokładnie takie same jak miało Seat Arona wcześniej na tamtym układzie hamulcowym, no bo tak naprawdę wagowo nie zmieniło się nic, prawda? Więc mamy, że tak powiem, hybrydę Audi S1 w połączeniu z wagami z Seata Arony. Teraz jedziemy na test. Pomiar hamowania, hamulce zimne, hamulce 312 mm, pompa ABS zakodowana. Pierwszy pomiar 36,67. Poprawa na zimnym o ponad 5 metrów. Kolejny pomiar, hamulce ciepłe, 312 mm hamulec przód, zakodowana pompa ABS-u. Podaję wynik 41,99. Nieudana końcówka hamowania.